Witam serdecznie, tu Bartek Kulczyński. Na niniejszym kanale znalazło się wiele filmów, w których niejednokrotnie mówiłem o właściwościach zdrowotnych różnych produktów, jak również wspominałem o produktach, których dobrze jest unikać. Na podstawie dotychczas zebranych danych, w dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić Państwu listę najzdrowszych produktów, które według mnie warto włączyć do swojego codziennego jadłospisu. Oczywiście jest to subiektywna propozycja, jednakże poparta wieloma merytorycznymi argumentami. Od razu dodam też, że przygotowując dzisiejsze zestawienie najzdrowszych produktów, kierowałem się również tym, aby były to produkty łatwo dostępne i takie, które można spożywać praktycznie na co dzień. Dla przykładu na niniejszej liście nie znalazła się kurkuma, która jest przecież uznawana za bardzo zdrowy produkt. Myślę jednak, że mało kto stosuje ją na co dzień i to w dużych ilościach. Przejdźmy teraz zatem do listy 10 produktów, które szczególnie warto mieć zawsze pod ręką i które to warto spożywać kilka razy w tygodniu, a w niektórych przypadkach nawet i codziennie. Zapraszam do oglądania. Dzisiejsze zestawienie najzdrowszych produktów otwierają jaja. Są one prawdziwą bombą odżywczą, która dostarcza nam wielu niezbędnych składników. Wielu osobom jaja kojarzą się głównie z białkiem i rzeczywiście są one bardzo dobrym źródłem pełnowartościowego białka. I mówię tu zarówno w kontekście obydwu części jaj, czyli białka, jak i żółtka. Białko znajdujące się w jajach składa się z niezbędnych aminokwasów, które wzmacniają masę i siłę mięśni, co ma istotne znaczenie nie tylko w przypadku sportowców, ale również na przykład osób starszych i osób niedożywionych. Wśród aminokwasów obecnych w jajach w dużych ilościach należy wymienić lizynę i argininę, które łagodzą niepokój i stres oraz przyczyniają się do obniżenia poziomu kortyzolu, czyli tzw. hormonu stresu. Ponadto żółtko jaj dostarcza cholinę, która działa ochronnie na układ nerwowy i poprawia naszą pamięć. Co więcej, cholina obecna w jajach zapobiega chorobom wątroby, w tym przede wszystkim niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby. W jajach znajdują się również karotenoidy w postaci luteiny i zeaksantyny. Są to związki, które poprawiają nasz wzrok i zapobiegają powstawaniu chorób oczu, takich jak zwyrodnienie plamki żółtej czy też zaćma. Mówiąc o jajach, nie sposób nie wspomnieć też o tym, że są one bardzo zasobne w niektóre witaminy. Mam tu na myśli przede wszystkim witaminę A, witaminę B12, kwas foliowy i kwas pantotenowy. Są to witaminy, które poprawiają stan naszej skóry, wzmacniają wzrok, zmniejszają uczucie zmęczenia, a także są one zaangażowane w produkcję krwinek czerwonych i w ten sposób zapobiegają anemii. Przy okazji trzeba też wspomnieć o składnikach mineralnych. Tu szczególne znaczenie mają żelazo i selen. Żelazo, podobnie jak wspomniane witaminy B12 i kwas foliowy, odpowiada za wytwarzanie krwinek czerwonych, a dodatkowo wspiera naszą odporność. Z kolei selen odpowiada za właściwe funkcjonowanie tarczycy, poprawia płodność oraz wykazuje działanie przeciwnowotworowe. Jeśli chodzi o ilość spożywanych jaj, to uważam za optymalne około 2 sztuki dziennie, przy czym mam dwie uwagi. Pierwsza to taka, że najbardziej wartościowe są jaja gotowane na miękko. Druga uwaga, jeśli ktoś zdecyduje się na sięganie po większej ilości jaj, to warto, aby było to przede wszystkim żółtko. I jestem zdania, że nie ma co obawiać się znajdującego się w nich cholesterolu, ale o tym szerzej powiedziałem w filmie poświęconemu właściwościom zdrowotnym jaj. Drugim produktem na dzisiejszej liście jest siemię lniane, czyli inaczej nasiona lnu zwyczajnego. Zawierają one w składzie 3 bardzo ważne składniki, a mianowicie są to błonnik pokarmowy, lignany i kwasy tłuszczowe omega-3 w postaci kwasu alfa-linolenowego. Obecność wspomnianych związków sprawia, że siemię lniane wykazuje silne właściwości przeciwnowotworowe. Jego regularne spożywanie wiąże się z obniżeniem ryzyka rozwoju raka piersi, raka prostaty czy też raka jelita grubego. Siemię lniane wpływa też korzystnie na układ krążenia. Przeprowadzone badania pokazały, że włączenie nasion lnu do diety wiąże się z obniżeniem stężenia trójglicerydów we krwi, poprawą funkcjonowania naczyń krwionośnych, jak również z łagodną redukcją ciśnienia krwi. Siemię lniane jest również wartościowym produktem dla osób zmagających się z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, w tym osób z cukrzycą i insulinoopornością. Naukowcy dowiedli, że spożywanie siemienia skutkuje obniżeniem poziomu glukozy we krwi, a także uwrażliwieniem komórek na działanie insuliny, czyli złagodzeniem insulinooporności. Warto też wspomnieć, że siemię lniane reguluje pracę naszych jelit, zapobiegając i łagodząc w ten sposób zaparcia. Co więcej, aktualny stan wiedzy pokazuje, że stosowanie nasion lnu
wiąże się ze zmniejszeniem stanów zapalnych u osób zmagających się z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Gdy mowa o układzie pokarmowym, to trzeba również dodać, że siemię lniane może mieć zastosowanie u osób ze stwierdzoną niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby, a mianowicie w wielu pracach naukowych ich autorzy potwierdzili, że siemię lniane powoduje korzystne obniżenie enzymów wątrobowych, jak również przyczynia się do zmniejszenia zwłóknienia i stłuszczenia wątroby. Mielone nasiona lnu można spożywać na przykład jako dodatek do sałatek, koktajli, owsianki lub jogurtu. Dobrym rozwiązaniem jest również przygotowanie tzw. kisielu lnianego, który działa osłonowo na gardło, żołądek i jelita. Na moim kanale znajdą Państwo film o siemieniu lnianym, w którym opowiadam, jak przygotować taki kleik. Tu dopowiem jeszcze, że siemię lniane można zamiennie stosować z nasionami chia. W dzisiejszym zestawieniu nie mogło zabraknąć też migdałów. Są one bardzo dobrym źródłem błonnika, wapnia, magnezu, cynku i potasu. Dodatkowo obfitują one w witaminę E, która jest określana mianem witaminy młodości, a to dlatego, że wpływa korzystnie na naszą płodność i stan skóry. Migdały to przede wszystkim bardzo wartościowy produkt dla osób, które mają problemy z krążeniem, a to dlatego, że spożywanie migdałów wiąże się z obniżeniem poziomu trójglicerydów we krwi, poprawą stosunku zawartości lipoprotein o wysokiej gęstości, czyli HDL, do lipoprotein o niskiej gęstości, czyli LDL, a także ze wzmocnieniem naczyń krwionośnych. Zresztą przeprowadzone badania pokazują wprost, że regularne spożywanie migdałów wiąże się z obniżeniem ryzyka rozwoju udarów mózgu o 10%, nadciśnienia tętniczego o 30% i choroby niedokrwiennej serca aż o 34%. Migdałom przypisuje się też szerokie właściwości przeciwnowotworowe. Są one szczególnie skuteczne w zapobieganiu raka endometrium, raka trzustki i raka jelita grubego. Oczywiście migdały to również produkt, którego regularne spożywanie opóźnia procesy związane ze starzeniem się. Dla przykładu wzmacniają one pamięć, jak również przyczyniają się do zwiększenia koncentracji i zdolności uczenia się. Co więcej, przeprowadzone badania pokazały, że dostarczanie dużych ilości witaminy E, która znajduje się w migdałach, skutkuje zmniejszonym ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera o 45%. Szerokie korzyści zdrowotne można osiągnąć spożywając migdały w ilości 1 garści dziennie. Można stosować je zarówno na surowo, jak również można samodzielnie przygotować na jej bazie krem migdałowy, oczywiście bez dodatku cukru. Migdały możemy stosować zamiennie z orzechami włoskimi, orzechami laskowymi lub pistacjami. Ważnym produktem na dzisiejszej liście jest gorzka czekolada, a przede wszystkim znajdujące się w niej kakao. Gorzka czekolada zawiera wysokie ilości magnezu i stosunkowo dużo żelaza, choć muszę zaznaczyć, że żelazo obecne w kakao nie wchłania się zbyt dobrze. O właściwościach zdrowotnych gorzkiej czekolady decydują nie tylko wspomniane związki mineralne, ale również polifenole, czyli silne przeciwutleniacze. Badacze zaobserwowali, że regularne sięganie po gorzką czekoladę wiąże się z mniejszym ryzykiem wystąpienia zawału serca i mózgu, a także udaru krwotocznego oraz niewydolności serca. Ponadto gorzka czekolada wpływa pozytywnie na naczynia krwionośne, ponieważ obniża ciśnienie krwi i zmniejsza sztywność tętnic. Myślę, że dobrym rozwiązaniem jest spożywać około 30 g gorzkiej czekolady dziennie. Będzie to około 6 kostek. Najlepiej wybierać czekoladę o zawartości kakao minimum 80%. Gorzką czekoladę możemy wymienić też na tradycyjne kakao. Tu jednak zwracam uwagę na to, aby nie było to kakao rozpuszczalne, które w składzie zawiera głównie cukier. Kakao można dodać na przykład do jogurtu i teraz chciałbym przejść właśnie do tego produktu. Zanim przejdę dalej, więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym teraz krótko zaprosić Państwa, aby się na niego zapisać. Dziennik, czyli darmowy biuletyn mailowy, piszę i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, więc jest to sposób, aby rozpocząć dzień od ciekawej wiedzy o metodach na lepsze zdrowie. Każdy dziennik piszę prosto i krótko, aby był szybką i lekką lekturą do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na www.drbartek.pl/dziennik. Pole na zapis znajduje się pod zieloną strzałką. Serdecznie zapraszam, a teraz wracam do tematu. Jogurt naturalny to niepodważalny element zdrowej diety. Stanowi on źródło wapnia. W jednym małym opakowaniu znajduje się około 150 mg. Dodatkowo jogurt naturalny zawiera wartościowe białko. Nie można zapomnieć też o tym, że jogurt jest nośnikiem probiotyków, czyli bakterii o udowodnionym korzystnym wpływie na zdrowie człowieka.
Właściwości zdrowotne jogurtów i innych fermentowanych produktów mlecznych zostały potwierdzone w wielu badaniach naukowych. Dla przykładu poprawiają one pracę przewodu pokarmowego, zwiększając częstość wypróżnień i zapobiegając zaparciom. Najnowsze dane dowodzą również, że spożywanie jogurtów naturalnych poprawia naszą odporność i zmniejsza ryzyko występowania zakażeń dróg oddechowych. Badacze zauważyli, że osoby, które regularnie sięgają po fermentowane produkty mleczne, rzadziej chorują na zapalenie płuc i przeziębienie. Ponadto naukowcy zauważyli, że włączenie jogurtu naturalnego do diety wiąże się z mniejszym ryzykiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, w tym udarów mózgu. Przy okazji warto też dodać, że jogurt może zapobiegać chorobom nowotworowym. Badacze wykazali, że spożywanie jogurtu skutkuje mniejszym ryzykiem wystąpienia raka jelita grubego i raka pęcherza moczowego. Warto zadbać o to, aby w naszym jadłospisie każdego dnia znalazło się jedno opakowanie lub jedna szklanka jogurtu naturalnego. Zamiennie można stosować go z kefirem lub maślanką. Do najzdrowszych produktów zaliczam również tłuste ryby morskie, które obfitują w kwasy tłuszczowe omega-3, a konkretnie w kwas eikozapentaenowy, czyli EPA, i kwas dokozaheksaenowy, czyli DHA. Kwasom tłuszczowym omega-3 przypisuje się bardzo szeroki, korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Związki te wykazują silne działanie przeciwzapalne, stąd warto, aby znalazły się w diecie osób zmagających się z chorobami o podłożu zapalnym, takimi jak nieswoiste zapalenie jelit, reumatoidalne zapalenie stawów i łuszczyca. Dostarczanie dużych ilości tych składników będzie skutkowało złagodzeniem przebiegu wspomnianych dolegliwości. Mówiąc o kwasach omega-3, trzeba też wspomnieć, że mają one działanie ochronne na serce. Eksperci wielokrotnie udowodnili, że omega-3 poprawiają przepływ krwi w naczyniach krwionośnych, obniżają poziom trójglicerydów, redukują ciśnienie krwi i zapobiegają miażdżycy. Dodatkowo naukowcy wykazali, że osoby, które regularnie spożywają produkty bogate w omega-3, mają mniejsze ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego o 25%. Do właściwości zdrowotnych omega-3 możemy też zaliczyć zapobieganie rozwojowi raka trzustki i jelita grubego, działanie przeciwdepresyjne, wspomaganie pamięci, a także łagodzenie stłuszczenia wątroby. Co więcej, w jednym z najnowszych opracowań naukowych dowiedziono, że osoby, które dostarczają wysokie ilości omega-3, żyją średnio dłużej o 5 lat. Do tłustych ryb morskich obfitujących w omega-3 zaliczamy dzikiego łososia, sardynki, sardelę, śledzia i makrelę. Dużo omega-3 znajdziemy też w pstrągu tęczowym. Uważam, że warto, aby jedna ze wspomnianych ryb znalazła się na naszych talerzach średnio 3 razy w tygodniu. Kolejnym produktem na dzisiejszej liście są pomidory, a to wszystko za sprawą obecnych w nich wysokich ilości potasu i likopenu, czyli związku z grupy karotynoidów, który wykazuje silne właściwości przeciwutleniające. Między innymi za sprawą tych związków spożywanie pomidorów może być dobrym sposobem na ustrzeżenie się przed nowotworami, w tym rakiem prostaty, rakiem trzustki, rakiem żołądka, a także rakiem przełyku. Jednocześnie dodam, że u osób dostarczających wysokie ilości wspomnianego likopenu obserwuje się mniejszą śmiertelność spowodowaną nowotworami. Pomidory mają też działanie kardioprotekcyjne. Aktualny stan wiedzy pokazuje, że obecny w nich likopen zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej i udarów mózgu. Co więcej, likopen w połączeniu z potasem mogą skutecznie obniżać ciśnienie tętnicze. Mało kto o tym mówi, ale likopen obecny w pomidorach wykazuje też korzystny wpływ na nasz układ szkieletowy. Dla przykładu badacze zauważyli, że wzmacnia on kości, zapobiega ich rozkładowi i chroni nas przed złamaniami. Z kolei za sprawą swoich właściwości przeciwutleniających likopen spowalnia procesy starzenia się skóry i zmniejsza jej uszkodzenia wywołane promieniowaniem słonecznym. Aby wzmocnić swoje zdrowie, warto sięgać po 2 lub 3 pomidory dziennie. Przed zjedzeniem najlepiej je sparzyć, a jeszcze lepiej spożyć je w obecności tłuszczu, np. ulubionego oleju roślinnego, ponieważ zwiększa on wchłanianie omawianego likopenu. Tu dodam, że bardzo cennym źródłem likopenu i potasu są przetwory pomidorowe, dlatego wspomniane 2-3 pomidory można wymienić na pół szklanki zupy pomidorowej, 3/4 szklanki soku pomidorowego, czy też 2 do 4 łyżeczek koncentratu pomidorowego. Uważam, że byłoby błędem, gdyby na dzisiejszej liście zabrakło czosnku, którego z całą pewnością możemy nazwać rośliną leczniczą. Czosnek wzmacnia naszą odporność i chroni nas przed infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi. Dla przykładu badacze wykazali, że jest to produkt zapobiegający i wspomagający leczenie infekcji górnych dróg oddechowych.
Czosnek to również roślina o silnym działaniu przeciwzapalnym. Tą właściwość można wykorzystać m.in. w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów. Naukowcy udowodnili, że czosnek zmniejsza nasilenie bólu i tkliwości stawów, a także przyczynia się do złagodzenia obrzęków. Czosnek słynie też z właściwości przeciwnowotworowych. Wykazuje on szczególną skuteczność w zapobieganiu rozwoju raka jelita grubego, raka żołądka, raka wątroby, a także raka piersi i płuc. Korzyści ze spożywania czosnku mogą odnieść również osoby ze zdiagnozowaną cukrzycą i insulinoopornością, a to dlatego, że czosnek ma działanie hipoglikemizujące, czyli obniżające poziom glukozy we krwi. Co więcej, związki obecne w czosnku łagodzą insulinooporność, czyli sprawiają, że komórki naszego organizmu bardziej chętnie wyłapują cukier z krwi. Warto, aby po czosnek sięgały też osoby, które mają problemy z krążeniem. Wynika to z tego, że czosnek jest bardzo skuteczny w obniżaniu ciśnienia krwi i poziomu trójglicerydów. Dodatkowo ma on działanie przeciwzakrzepowe. Wszystkie wspomniane właściwości zdrowotne czosnku wynikają z obecności w nim związku o nazwie allicyna. Tu trzeba dopowiedzieć, że aktywacja tego związku następuje dopiero po zmiażdżeniu lub posiekaniu czosnku, dlatego w takiej właśnie formie najlepiej go spożywać. Ja polecam od pół do 2 ząbków dziennie. Jako zamiennik czosnku możemy wybrać cebulę. W rankingu najzdrowszych produktów nie mogło również zabraknąć przedstawiciela owoców. Tu oczywiście miałem twardy orzech do zgryzienia. Moja decyzja padła na jabłka. Wynika to z tego, że są one bardzo przebadane pod względem zdrowotnym, a także są produktem stosunkowo tanim i łatwo dostępnym w sprzedaży przez cały rok. Jabłka to przede wszystkim bardzo dobre źródło błonnika pokarmowego, głównie w postaci rozpuszczalnych pektyn. Dodatkowo w jabłkach znajdziemy potas, witaminę C, a także polifenole, w tym kwercetynę, katechiny i antocyjany. Obecność wspomnianych związków sprawia, że jabłka regulują pracę jelit. Spożywane na surowo ze skórką są pomocne w łagodzeniu zaparć, zaś stosowane w postaci przecieru mają działanie zapierające i mogą być przydatne w przypadku biegunki. Ze względu na fakt, że jabłka są produktem sycącym, ograniczającym apetyt, to mogą być cennym składnikiem diety osób chcących się odchudzić. Omawiając działanie zdrowotne jabłek, należy też podkreślić, że regularne ich spożywanie skutkuje mniejszym ryzykiem rozwoju zakrzepicy, zawału mózgu i nadciśnienia tętniczego. Dodatkowo owoce te zmniejszają śmiertelność z powodu chorób układu krążenia. Jabłka zapobiegają również nowotworom. Osoby, które częściej sięgają po jabłka, mają mniejsze ryzyko pojawienia się raka jelita grubego, raka płuc i raka piersi. Zgodnie z maksymą jedno jabłko z wieczora, a unikniesz doktora, uważam, że wystarczy spożywać średnio jedno jabłko dziennie, choć niekoniecznie wieczorową porą. Codzienną dietę warto wzbogacić też w oliwę. Jest to olej dość uniwersalny, ponieważ poza spożywaniem na surowo może być również stosowany podczas smażenia. Tu jednak 2 ważne uwagi. Po pierwsze, nie zalecam smażenia, a już na pewno nie na co dzień. I po drugie, oliwa nadaje się do smażenia, ponieważ podczas tego procesu nie dochodzi do powstawania dużych ilości substancji szkodliwych, jak ma to miejsce na przykład podczas smażenia na oleju z czarnuszki. Trzeba jednak podkreślić, że oliwa poddawana smażeniu traci znaczną część swoich właściwości zdrowotnych. Spożywanie oliwy na surowo wiąże się z wieloma korzyściami zdrowotnymi. Składniki obecne w oleju z oliwek wzmacniają naczynia krwionośne i hamują utlenianie cholesterolu, czyli sprawiają, że cholesterol krążący w naszym organizmie nie ulega przekształceniu do formy niebezpiecznej dla zdrowia. Jeśli mowa o układzie sercowo-naczyniowym, to warto wspomnieć, że regularne stosowanie oliwy skutkuje obniżeniem ryzyka wystąpienia udarów mózgu o 26%. Dodatkowo oliwa zapobiega rozwojowi choroby niedokrwiennej serca. Podobnie jak kilka wspomnianych już przeze mnie produktów, również i oliwa ma działanie przeciwzapalne. Naukowcy zbadali, że spożywanie oliwy powoduje redukcję stężenia cząsteczek prozapalnych, takich jak białko C reaktywne, czyli CRP i interleukina 6. Jak udowodnili badacze, oliwę możemy zaliczyć też do produktów o szerokich właściwościach przeciwnowotworowych. Dla przykładu oliwa chroni nas w pewnym stopniu przed rakiem piersi, rakiem pęcherza moczowego, rakiem żołądka, rakiem trzustki, a także rakiem jamy ustnej, gardła i przełyku. Oliwa to również odpowiedni produkt, aby usprawnić działanie układu nerwowego. Istnieje wiele przesłanek naukowych, które dowodzą, że spożywanie oliwy może polepszać naszą pamięć
jak również może być elementem profilaktyki chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroby Alzheimera. Wybierając w sklepie oliwę, należy zwrócić uwagę na to, aby była to oliwa z oliwek extra virgin, bo to właśnie ten rodzaj oliwy cechuje się najwyższą jakością. Polecam spożywać 2 lub 3 łyżki oliwy dziennie. Wymiennie można ją stosować z olejem z awokado. Jeśli nie planujemy smażyć, to jako dodatek na zimno oliwę możemy zastąpić też olejem z czarnuszki, olejem lnianym lub olejem z wiesiołka. Oliwa to ostatni produkt z dzisiejszego zestawienia. Tak jak wspominałem na początku, 10 omówionych już produktów to nie tylko produkty o dobrze udokumentowanych właściwościach zdrowotnych, ale jednocześnie są to produkty ogólnodostępne, które mogą być spożywane prawie że na co dzień. To, co chciałbym jednak podkreślić, to to, że nasza dieta powinna być jak najbardziej urozmaicona i nie należy ograniczać się do wąskiej grupy produktów, jakkolwiek nie byłyby one zdrowe. Jeśli chcieliby Państwo, abym przygotował podobne zestawienia produktów, na przykład w kontekście różnych chorób, to proszę o taką informację w komentarzu pod tym filmem. A na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.